7 rano. Idziemy na bufetowe śniadanie. Takie przynajmniej powinno być. Zobaczymy jak jest, nie? Ceny się też pozmieniały i w Kambodży wszystko jest 2-3-krotnie droższe i to tak lekko. My za to płacimy jakieś 70 coś złotych z bufetowym śniadaniem, ale to jest po cashback rewards, czyli jak oddadzą już nam pieniądze. Bo tak to jest 100 coś złotych, czyli płacisz najpierw 100 coś złotych, a później Jagoda zwraca tam te 20 parę złotych. Tak wygląda pokój. Czysto jest, ale tak jak wszędzie, oni tam piszą, że jest soundproof, czyli że niby jest wyciszane, nie jest wyciszane, jest tak samo jak wszędzie. Miejsce jest w miarę ok, blisko jest starówki, bo starówka jest tam, zaraz jakieś, nie wiem, 300 metrów, może 200. Ale naszym zdaniem jest zdecydowanie za drogie, szczególnie jak na Kambodży, nie? Także idziemy. Zobaczymy ich śniadanie. Kambodża. No i tam jest starówka, dosłownie za tymi drzewami są te jeziorka, które idą wzdłuż starówki. A my tutaj mamy swoje miejsce. Są krzesełka elegancko. Tu my mamy swój pokój. No i tak to wygląda. A śniadanie mamy do góry na dachu, nie? Jedziemy. Jak to wygląda? Dużego wyboru nie ma chyba, nie? Ze śniadania, nie? Nie patrzyłam jeszcze, ale nie ma. Widziałam, jest taca, nie ma lepiej. Dach. I tam można coś wziąć, za chwilę wstanę i zobaczę z kamerą. No i panorama Siem Reap. Tak to wygląda. Standardowo są tosty. Peanut butter, czyli masło orzechowe, jakieś bagietki, jajecznica. Fasola, nudle, pomidory. Dużego wyboru nie ma, ale coś tam można wybrać. Dobra, muszę ja sobie coś ogarnąć, więc zbierzemy się za ogarnianie. No i tak to wygląda. Jakieś tam tosty mamy. Plus mamy trochę owoca. Pomidor, fasola, jakąś tam kiełbasę, nudle, omlet, sok, kawa, herbata. Ja jeszcze sobie zamówiłem jajecznicę. Tyle. Nie jest to super bogaty bufet. Mały wybór. Kambodża była zawsze stosunkowo droga, jeśli chodzi o zakwaterowanie i tego typu rzeczy. Także to specjalnie nie dziwi, no ale kraj zamożny nie jest, także powinno być dużo taniej, no ale powinno, a jest jak jest. Dobra, bierzemy się do jedzenia, zobaczymy na ile to dobre będzie. Spróbujmy od tego. Hello, thank you very much. Thank you. Zamówiłem scrambled eggs, ale dostałem omlet, także. Tam są jajka sadzone, może są twoje. Teraz zrobiłam ci, miałam się spytać, czy chcesz sadzone, czy... No to jest ala parówka. Parówka dobra była. Sok dokładnie ten sam, co wczoraj piliśmy jako powitalny. Smaczny nawet. Nie wiem co to jest. To jest jakaś pomarańcza z czymś. Lemongrass tea. Dobra fasola. No właśnie chciałem powiedzieć, dobra fasola, nie? Bardzo maślana.
nie rozpływa się i nie jest taka włóknista, nie? Dobre. No to dobre, no ale co tu się spodziewać? No to normalne rzeczy są, nie? To jak to można schrzanić? No nie można chyba schrzanić, nie? Ale jest git. Trzeba ogarnić rzeczywistość i zastanowić się co dalej, nie? Bo sam hotel jako taki to tak sobie jest wart, nie? Tych pieniędzy, no 100 zł. Nie jest wart. Dopiero po zniżkach tam 70 parę, także zobaczymy, ale raczej się gdzieś przeniesiemy, nie? Ale omlet bardzo dobry. Mało słony, w ogóle nie jest słony. Nie jest, ale dobry, nie? Jako omlet, bo omlet to akurat nie jest tak łatwo zrobić, żeby nie był mdły, nie? I może nie jest słony. Jakiś ketchup byś mogła przynieść. No dobra, tyle. Nie ma tutaj co specjalnie nadawać. Jemy. No to pierwszy dzień w Siem Reap, Kambodża. Kurna, całe dnie na tych przeprawach. To trochę kosztuje zdrowia, nie? Jesteśmy spruci jak niby 4 czy tam 5 godzin tu, później 3 godziny, czy tam 4 na tej przeprawie, później następne 4-5 godzin, później tuk-tuk, następna godzina, dojść, przejść. Kurna, wstaliśmy o 5 rano, a byliśmy to o 20, nie? Tak. Uff. Niby tylko się siedzi, ale to takie męczące siedzenie, przechodzenie i dyskutowanie, czemu cię kasuje tyle, a nie tyle i pilnowania portfela, nie? Zgadza się. No ale jesteśmy. Z tego co widzieliśmy wczoraj późno wieczorem, to specjalnie nic tu się nie zmieniło. No Kambodża ma tak jak Laos, podobnie jak Laos, bo nie zupełnie, dlatego że oni oficjalnie używają amerykańskiego dolara i riela, czyli ich waluty. Idziesz do sklepu, w części sklepów są dwie ceny napisane, w rielu i w USD. W części jest tylko USD, ale ogólnie działa to tak, że możesz zapłacić ich walucie, a jak zapłacisz w dolcu, to część sklepów wyda ci na przykład do pełnego dolara, znaczy do pełnym dolarem, do kwoty w dolarach, a resztę wydaje w rielu, nie? Jak ma. Jak ma, jak nie, no to wydaje w rielu i także no trochę trzeba tutaj się gimnastykować, bo każdy to przelicza po swojemu mniej więcej, to jest 4000 rielów, to jest $1, ale ogólnie to tak działa i nie działa to źle, nie? Jak? Raczej się nie mylą, nazwijmy to tak I też jest ich banknoty są czytelne, bo każdy ma inny kolor nominał. I z innym człowiekiem. ale ceny są dosyć wysokie, jak na kraje azjatyckie to chyba najdroższy kraj, ogólnie rzecz biorąc. To też się nie zmieniło, bo tak zawsze było. A jest, nie wiem, nastawiony bardzo na Amerykanów, czyli dla kogoś, kto chce płacić w dolarach, nie? Bo na przykład kola kosztuje 6 zł, gdzie my w Tajlandii płacimy 3 zł. Woda mineralna, a taką trzeba mieć, no bo coś trzeba pić. Najmniej to my zapłaciliśmy 2000 rielów, to jest 2 zł. A w sklepach, bo to w lokalnym kupowaliśmy, a w normalnych sklepach wszystkich kosztuje Od 3 prawie czwarte 3 dolara. zł.
Albo ponad 3 zł. Perfect, thank you. No i ogólnie rzecz biorąc wszystko jest drogie, bo puszki rybne na przykład, tak jak najdrożej to już można kupić w Tajlandii chociażby tam jakąś puszkę rybną za złoty 70, to tutaj taka sama puszka kosztuje 6 zł, nie? Także no to są takie różnice w cenach. Wszystko co się chce kupić jest dużo droższe, 2-3-krotnie droższe niż wszędzie indziej. Alkohol jest w miarę normalnych cenach. Piwo kupuje się tam za puszkę 2,80 jakoś tak, nie? Złoty. Mała puszka. No mała, 0,3. A za jakąś tam wódkę, jakieś tam wyskokowce, to tam w granicach około 30 zł, czyli takie ceny jak u nas, nie? Jakieś tam a la Sobieski czy coś, nie? Także to się nie pozmieniało, jest dokładnie jak było. Myśleliśmy, że może poobniżali te ceny, nie poobniżali. Jest dokładnie jak było. A im jest na rękę, że to jest dolar z wszystkich powodów to oczywistych. Natomiast takim mniej oczywistym jest to, że dla kogoś, kto ma zapłacić 60 centów, a 80 centów to jest bez znaczenia, nie? No bo to są tam centowe rzeczy, centowe różnice, a kasa jest. To jest totalnie różna kwota, nie? Także A jeszcze też można płacić w tajskich batach gdzie niegdzie. to jest taki kraj, że tam nie mają specjalnie regulacji tych gotówkowych, więc wszystko co jest dookoła ich kraju to oni z chęcią wezmą, nie? No i drogie samochody, ale to też już mówiliśmy poprzednio raz jak byliśmy, że same Lexusy w 90% tak jak jedzie tu to są SUV-y, które u nas to kosztują już teraz ponad 300, u nich kosztuje to tam 100 parę tysięcy. No i są fanami motoryzacji, bo lubią luksusowe samochody, nie? I w ogóle wszystko lubią luksusowe. Ale te samochody szczególnie. Biedny kraj. Dobry. Tyle. Jesteśmy w Siem Reap, w kompleksie świątynno-kulturowym. To jest taka piękna, stara brama. Wygląda bardzo staro. Wygląda tak jak Angkor Wat. Tutaj wygląda, że to są nagrobki mnichów. Cisza, spokój. Świątynia niby podobna jak w Tajlandii, ale zupełnie inne. Mają ten kambodżański akcent. Taki typowy jak Angkor Wat ma takie wieże. Widać u góry. Takie typowe wieże. Tak to wygląda.
Ogromny budynek. Pięknie wygląda. Tu jest taki wielki dzwon. I z drugiej strony naprzeciwko niemu go jest taki sam tam. Tam jest następna świątynia. I też jest pomieszany taki styl francuski, kolonialny. I świątynia, słuchać jak się mnisi modlą, i to jest połączenie stylów właśnie. Francuskie okiennice. W ogóle budynek wygląda jak kolonialny francuski. No i buddyjskie elementy. Połączenie stylów Siem Reap. Kolonialny francuski, buddyjski i kambodżański. Jeden z budynków na kompleksie świątynno-szkolnym. Piękne, rzeźbione wejścia, pomalowane. Prawda, aż przyjemnie się człowiek czuje, jak jest wokoło tak ładnie. I to jest szkoła i świątynia razem połączone, cały kompleks. W samym środku miasta, w samym środku Starówki. Cisza, spokój, pełno zieleni. Ładne miejsce.